Witam serdecznie. Wszędzie skrzaty. Święta zbliżają się bardzo szybciutko. Macie jeszcze okazję na uszycie skrzatów, które ozdobią Wasz dom. Kto zainteresowany, zapraszam do oglądania tego odcinka. Dzisiaj pokażę, jak uszyć tej wielkości skrzata w bardzo szybki, prosty sposób. Jednak mój będzie z nóżkami zwisającymi, nie z takimi paputkami, jak ma ten skrzacik. Zapraszam serdecznie, oglądajcie, pokażę Wam od podstaw do wykończenia. Raptem w pół godziny możecie uszyć sobie skrzata i cieszyć się nim przez całe święta. Zapraszam. Kawałek grubszej dzianinki. I teraz czas zacząć od korpusu. Zaraz pokażę Wam wymiary. Szerokość obwód mojego elfa to będzie 20 cm razy 2, czyli 40 cm i 24 cm wysokości. Składacie tkaninę na pół, mierzycie 20 cm, czyli razem daje 40, tak, po złożeniu i Waszą wysokość. To będzie brzuszek, korpus, tak? Prostokącik wycinamy. Skrzat będzie średniej wielkości. Nie będzie ani za mały, ani za duży. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć większy objętościowo, dodajecie więcej centymetrów. Jeśli chcecie mieć wyższy, dodajecie również centymetry wysokości, długości naszej tkaninki. To będzie korpus. Teraz ten kawałek tkaniny, czy tam dzianiny, to będzie rączka. Szerokość 9 cm. Możecie mieć więcej lub mniej. Zależy, jaka ma być duża rączka. I długość 21 cm. Wycinamy 2 sztuki. Powtórzę. Szerokość 10 cm, długość 20 cm, to jest rączka. Po wycięciu składam na pół, ścinam bokiem, troszeczkę rogi, tak? I ścinam pod tym samym kątem z drugiej strony. Taka będzie rączka. Tak wygląda po rozłożeniu. I od razu mówię, że jest wiele opcji krojenia, szycia skrzatów. Ja tutaj podaję jak najmniej kombinacji typu rączki, paluszki i takie rzeczy, ponieważ to jest program dla osób początkujących, tak? Rączki mamy, tułów mamy. Następny krok, nóżki.
Będę szyła nóżki, które będą zwisały, fajnie będą wyglądały na kominku lub na półeczce. I teraz dwie opcje. My dzisiaj uszyjemy nóżki podobne do rączek, natomiast jeżeli ktoś chce, można dokroić sobie stopki, ale jest już to troszeczkę trudniejsze i można je doszyć do nóżki. Po wywinięciu uzyskacie nóżkę ze stopą, ale ja dzisiaj pokażę, jak uszyć nóżkę bez stopki. Prostokącik, przepraszam, 6 cm szeroki, 27 długi, możecie zrobić węższy, możecie zrobić szerszy. Jak uważacie, kroimy 2 sztuki. To kółeczko będzie tym kółeczkiem, które widzicie na spodzie. Wymiary szukam miary, miarę tu. Wymiary 13 cm na 13 cm to będzie obwód, średnica koła. Wycinamy 2 sztuki, jedna na spód, druga na nosek. Kółeczka gotowe, wycięte, odłożone. I teraz zostaje ostatnia sprawa. Czapeczka. Jak widzicie, mam coś takiego. Tak? Zaraz pokażę, jak to skroiłam. I o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Więc złożenie materiału, tutaj złożenie materiału, to będzie przód czapki. Dlaczego mam wycięte tutaj? Bo przecież można by czapkę zrobić z trójkąta. Owszem, wycięte tutaj, im dalej, im dłuższy odcinek zostawicie tutaj, tym dłuższa będzie czapeczka z tyłu. Podkrój to jest to, przód, tył. Łuk, dlatego wszystko ładnie chowa się, ładnie układa z tyłu. Więc tak, wysokość już Wam podaję. Od początku do samego dołu 33 cm, tak? Do samego dołu 33 cm i potrzebujemy kawałek tkaniny o szerokości 20 cm po złożeniu. Pod kątem prostym przód, skos, tył i kroimy. Ja tutaj podcięłam, zaraz Wam pokażę, powiem tylko jeszcze podcięłam 22 cm będzie miała czapeczka z przodu, a 38 cały tył. Wycinamy.
Jeśli chcecie dłuższą czapkę, zostawcie dłuższy skos, krótszą krótszy. Jeżeli chcecie mieć bardziej wycięte z przodu, czy mniej wycięte, regulujcie to sobie sami. O, tak wygląda. I teraz składając w ten sposób, tak, wychodzi nam czapeczka. Kolory tkanin według waszego uznania. Należy teraz połączyć wszystkie elementy. Pierwsza rzecz, trzeba zszyć nóżki. Jedną stronę zostawiamy otwartą, jedziemy do dołu, zamykamy. Wycinając sobie, tak jak robiliśmy to z rączkami, półłuk na dole jako paluszki. Potem zszywamy rączki w ten sam sposób, na półokrągło. Następnie zszywamy tułów i skos czapki. Potem pokażę wam, co dalej. Po zszyciu elementów ścinam wszystkie rogi, tak 1–2 mm od szewka, żeby po wypchnięciu tak samo rączki ładnie się układały. Jeżeli zostawicie za dużo tkaniny, będzie to nieładnie wyglądało. Potrzebuję czegoś do wypchnięcia nóżki, ponieważ nóżka jest wąska, a tkanina jest gruba. Tak wygląda po wypchnięciu. Jeszcze jedna. Ścinam niepotrzebne kawałki. Wypycham sobie długopisem lub nożyczkami lub śrubokrętem, co macie pod ręką. Nóżki, rączki. Tak. Gotowe. I teraz kółeczko. Tak? Zanim doszyjecie do tej oto części, trzeba przyszyć nóżki. Nóżki spinacie sobie do tego kawałeczka. Do części wewnętrznej, czyli do prawej strony i mocujecie. Prawa strona. I teraz dopiero, chowając te nóżki do środka, dokładamy sobie tą część tkaniny. Zszycie to będzie tył, to jest przód. Zaznaczcie sobie tył, czyli środeczek, nacinając sobie w ten sposób. I teraz dokładacie
Muszę tylko ściąć, bo troszeczkę mi tutaj jest za dużo tego. Zszycie, nacinek, prawa strona w środku, prawa strona w środku i doszywacie do tego kółeczka na około od 0,5 do 1 cm, chowając nóżki w środku. Po wywróceniu uzyskamy coś takiego. I teraz woreczek z ryżem wkładam do środka. Ocieplinka z niepotrzebnej poduszki. Uzupełniam cały środek do tego momentu, do kiedy już będziecie czuły, że już taki ma być, więcej nie. Związuję na tej wysokości, którą sobie wymyśliłam. Możecie sobie zszyć lub związać nitką lub jakąś tasiemką. Na ten moment trzeba tylko wyregulować. Odstawiam, zabieram się za nosek. Dzisiaj robię wszystko z jednego koloru. Nie chodzi o to, żeby on był na pokaz. Chodzi o to, żeby po prostu pokazać Wam, jak się to robi. Kółeczko, nitka z igłą, przeciągam, fastryguję dookoła. Wypełniam ociepliną. Ściągam nitkę, tak żeby zamknąć tą dziurkę. Przeszywam kilka razy, żeby się nie popsuła. O. Nosek możecie sobie zrobić, właściwie wszystko możecie zrobić, jak tylko chcecie. To jest tylko takie ok, to mamy gotowe. Na środek muszę wezmę tą kamerkę troszeczkę wyżej. Nosek przyszywam do tej części. Możecie sobie przykleić klejem silikonowym. Wtedy będzie to szybciej, albo po prostu, jeśli tego nie macie, doszyjcie ręcznie. Nosek. Nosek przyszyty. Teraz przeciągnę na drugą stronę rączki. Ale zanim to zrobię, tak jak wcześniej z nogami, podcinam zbędną tkaninę. Wypycham na drugą stronę.
I jest. To samo robię z drugą stroną, z drugą rączką. Im grubsza tkanina, tym mniej trzeba kombinować w sensie wypychanie nóżek i rączek. Tutaj ja mam tkaninę bardzo grubą, więc nie będę wpychała do środka ociepliny. Jeżeli macie cieńszą tkaninę, wypchnijcie sobie, wtedy rączki będą mięciutkie i okrąglutkie. Doszywam lub doklejam, jak kto woli. Jeżeli macie klej, wyjdzie Wam to o wiele szybciej. Jeżeli nie macie kleju na ciepło, wtedy sobie przyszyjcie rączki, zanim przejdziemy do brody. Ok, to samo robimy z drugiej strony. Rączki mogą być długie, mogą być krótsze, jak wolicie, jak Wam pasuje. Szewki zazwyczaj na tył. I przyszywamy drugą łapkę. Rączki przyszyte i teraz najważniejsze, broda. Na pewno macie coś zbytecznego w domu. Jak mierzymy brodę? Do dołu, na wysokości nosa zaznaczamy i nacinamy, żeby przełożyć nosek przez dziurkę. Nacinamy. Na środku, tak, na środku, na około 2-3 cm, żeby przeciągnąć przez tą dziurkę. Zaraz pokażę może w ten sposób. Tak, przeciągamy nosek. Jest. Jeśli mamy za dużo u góry, po prostu ścinamy na taką wysokość, wystarczy. I teraz rączki. Zszyte rączki. Zaznaczamy sobie mniej więcej w tym miejscu. Nacinamy tak samo jak górę, żeby przeciągnąć rączki. Przeciągam rączkę. To samo robię z drugiej strony. Zakładam jedno na drugie. Przeszywam w tym miejscu, żeby broda mi się ładnie trzymała, nie rozchodziła, lub przyklejcie sobie klejem na ciepło, jeżeli macie. I jeżeli macie, to sobie podklejcie również pod paszką i z tej strony od góry, żeby Wam się kożuszek nie przesuwał, nie uciekał, tak? Kiedy rączki są przeciągnięte, teraz tylko trzeba przymocować futerko do dołu, żeby nie było ruchome, i do boku, tak, do tyłu. Kto ma klej na ciepło,
zrobi to szybciej. Kto nie ma, wystarczy przefastrygować, nie musi to być dokładnie zrobione, dlatego że tą część tylnią przykryje czapka. Nakładam czapkę, naciągam do dołu. Kto chce, fastryguje lub podkleja dookoła. Kwestia tego, czy skrzat będzie miał oczy. Jeżeli nie będzie miał oczu, naciągnijcie czapę jeszcze bardziej. Jeśli będzie miał oczka, troszeczkę wyżej, żeby dokleić oczka. Ja chyba dzisiaj oczek robić nie będę. Doszywamy lub doklejamy czapeczkę. Ściągam trochę czapę bardziej na nosek i złączę sobie tutaj igłą i nitką, aby powstała mi malutka fałdka. Żeby czapa była troszkę pomarszczona. I teraz zostaje tylko kwestia ozdób, jakie chcecie sobie dołożyć do swojego skrzata, przepraszam, do waszego skrzata. Doszywając perełki, doszywając świecidełka. Ja chyba tutaj sobie doszyję perełkę. Tak. Ja doszyję sobie w to miejsce perełkę. Nie musi tutaj być nic, może być tylko marszczenie. Wystarczy. Teraz pomponik na końcu. Jeszcze zastanawiam się, czy zrobić go w ten sposób, czy stojący. Jeśli nie macie pomponów, oryginalnych pomponików do czapek, po prostu weźcie sobie kawałek futerka, na lewej stronie obrysujcie kółeczko, wytnijcie to kółko i sfastrygujcie tak samo jak nosek. Wyjdzie wam świetny pomponik, taki jak ten. Ozdabiajcie czym chcecie. Paluszki od rękawiczek wykorzystałam jako rękawiczki. Dodałam kokardkę, kilka cekinków, skarpetki i zrobiłam również z rękawiczek